Witajcie. Zima w Sztokholmie potrafi być naprawdę malownicza. Iluminacje świąteczne, które spotkać można na każdym kroku, rozświetlają miasto, zwiastując nadejście świąt Bożego Narodzenia. Jeśli w tym czasie na ulicach i parkach leży śnieg, odczucia wizualne wzmacniają się dwukrotnie. Tym razem postanowiłem sfilmować coś więcej niż świąteczne iluminacje rozświetlające stolicę Szwecji. Okazją do tego był Nobel Week Light Stockholm, czyli festiwal światła rozświetlający to miasto. Pomiędzy 2 a 10 grudnia w kilkunastu miejscach stolicy prezentowane były iluminacje świetlne, przygotowane przez międzynarodowych i lokalnych artystów, projektantów i studentów, którzy tworzą świetlne dzieła sztuki inspirowane Nagrodą Nobla. Instalacje w nowatorski sposób ukazują odkrycia naukowe, literaturę i inne dzieła laureatów wspomnianej już nagrody. To wspaniała możliwość zobaczenia miasta od innej strony. Postanowiłem odwiedzić kilka z tych miejsc. Uzbrojony w statywy, kamery i drona nie wziąłem pod uwagę ważnej rzeczy – pogody. Było niemal -10 stopni poniżej zera, mgła, a na dodatek padał śnieg. Ponadto cały spektakl zaczynał się oczywiście w godzinach, kiedy jest już ciemno. Tak więc czekała mnie walka nie tylko z mrozem, ale i z ustawieniami kamery, by film mógł oddać choć w połowie to, co było prezentowane. Przyznam, że mgła psuła wszystko. Jednak nie poddałem się i mimo wszystko zrobiłem krótką relację z miejsc, moim zdaniem, najciekawszych. Najbardziej spektakularnym pokazem był świetlny spektakl wyświetlany na budynku Stadshuset. To tutejszy ratusz. Muzyka wzbogacająca ten festiwal świetnych obrazów uzupełniała całość spektaklu. Jednak stojący blisko mnie gapie dość głośno rozmawiali i niestety część muzyki musiałem zmienić, by bez niepotrzebnych bodźców oddać piękno pokazu. Teraz pomilczę, by nie zakłócać pokazu. Potem udamy się w miejsce, gdzie światło reaguje na ruchy człowieka.
Przed Muzeum Miejskim znajdują się magiczne dywany. To wciągająca i interaktywna instalacja w formie dywanu światła, który reaguje na ruchy zwiedzających. Dzieło oddaje hołd Nagrodzie Nobla i prowadzi zwiedzających w pełną wyobraźni i poetycką podróż przez świat odkryć naukowych i wysiłków pokojowych. Światła nadają iluminacji wrażenia falującej powierzchni, która daje wrażenie pływania w rytm muzyki. Przyjrzyjcie się uważnie. Iluminacje reagują na ruchy stąpających po podłożu ludzi. Projekcje na ośnieżonej posadzce ożywiają się i tworzą nowe, zaskakujące kompozycje. Ruchy uczestniczących w pokazie osób wzmacniają i zniekształcają wirtualną scenę pod ich stopami, tworząc nowe, zaskakujące doświadczenia. Widać, że zabawa przypadła do gustu nie tylko dzieciom. Ciekawe, prawda? A teraz pomilczę trochę. Kolejną iluminacją jest ogród księżycowy. Pokaz znajduje się na Gamla-stan tuż obok parlamentu. Grafika odtwarza dziecięce doświadczenia związane z zabawą cieniami, za pomocą których przy użyciu jedynie rąk można opowiedzieć ciekawą historię. W Moon Garden Lucien interpretuje literackie światy tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla Jona Fosse. Księżycowy ogród składa się z 3 napompowanych kul świetlnych o średnicy od 2 do 7 metrów. Motywy są wycinane laserowo i montowane na obrotowych platformach. Światło tworzy urzekające sceny przypominające dłonie, które w dzieciństwie sprawiały, że cienie tańczyły na ścianie. Całkiem niedaleko, bo na placu Karola XII można zabawić się w przemieszczanie elektronów, kopiąc w specjalny pedał. Dzięki Kikit możesz wywołać reakcję polegającą na przeskakiwaniu światła z piłki na piłkę. Ruch światła przypomina przemieszczanie się elektronów wokół jądra atomowego z jednego miejsca do drugiego. Niels Bohr w 1922 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za zasługi dla badania struktury atomów i promieniowania wychodzącego. Cokolwiek by miało to znaczyć. A tak właściwie znaczy to tyle,
że promieniowanie to różnica energii powstająca, gdy elektrony zmieniają ścieżki energii. W tym dziele sztuki światło porusza się jak elektrony, przeskakując z jednego miejsca do drugiego. To świetlne dzieło zaprasza jednocześnie 10 widzów do zabawy i odkrywania, jak porusza się światło. Czy rozpoznajecie zasady tej gry? Jest już całkiem późno, a mi zostało jeszcze parę miejsc, w których światło nadaje miastu świąteczny nastrój. Nie jestem w stanie pokazać wszystkich, jednak zabiorę Was w kilka miejsc wartych zobaczenia. W międzyczasie sprzęt zaczął mi odmawiać posłuszeństwa. Padający śnieg, mgła i niemal minus 10 stopni Celsjusza sprawiały, że miałem wątpliwości, czy coś z tego będzie się nadawać do publikacji. W sumie, jak piszę ten tekst, nadal mam wątpliwości, czy go opublikuję, ale do rzeczy. Szukając pozostałych pokazów światła, stanąłem przy Grand Hotelu. Przed nami grafika Waves. To trójwymiarowa instalacja świetlna, ilustrująca falę danych, powiązana z nagrodzonymi Nagrodą Nobla badaniami Klausa Hasselmana nad modelami klimatu Ziemi. Każdy punkt świetlny w tej wysokoskalowej instalacji jest zaprogramowany tak, aby reagować na dane pogodowe zmieniające się w czasie rzeczywistym, takie jak prędkość wiatru. Dane pogodowe widoczne na obrazie za pomocą fal pochodzą z Instytutu Meteorologii Maxa Plancka, gdzie Hasselmann, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2021 roku, pracował nad fizycznym modelowaniem klimatu Ziemi. Jego badania pomagają nam zrozumieć i przewidzieć globalne ocieplenie. Muszę przyznać, że pomysł z wykorzystaniem danych pogodowych do sterowania trójwymiarową instalacją zaimponował mi. Nawet jeśli co do zmian klimatycznych mam mieszane uczucia, to w przypadku takiej skomplikowanej technologicznie instalacji nie mam pytań. Natknąłem się na typowo świąteczny wystrój pewnej restauracji. Mgła w tym miejscu była bardzo gęsta, ale i tak postanowiłem sfilmować to urokliwe miejsce. Wracając, zatrzymałem się niedaleko Kungsträdgården, czyli Parku Królewskiego w centrum miasta. Pięknie oświetlone alejki doprowadziły mnie do lodowiska, którego oprawa przywołała wspomnienia z pewnego świątecznego filmu, wyświetlanego niemal co roku w tej samej stacji w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Jest już po 22 i pewnie temperatura jeszcze bardziej spadła poniżej zera. Ale tylko jedna osoba jeżdżąca na łyżwach mocno mnie zdziwiła. Myślałem, że będzie tu więcej ludzi. No ale jest jeden pozytywny aspekt tej sprawy. Nie muszę się przepychać, by sfilmować to urokliwe miejsce. To jeszcze nie koniec. Jak wiecie, jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Szwecji jest łoś. Rodzinę świetlnych łosi spotkałem niedaleko Królewskiego Teatru Dramatycznego. Ciekawe, czy w Polsce są świetlne żubry? Dajcie znać, jeśli tak jest. Wyjeżdżając już zupełnie z centrum miasta, zatrzymałem się jeszcze przy takich oto miejscach. Kończąc ten film, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Będę wdzięczny za komentarz pod filmem. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i proszę o więcej. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.